tym odcinku poruszę tematy dodawania wartości nieruchomości, czyli kluczowy element każdej udanej inwestycji w nieruchomości. Jeśli interesuje Cię ten temat, zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu do końca. Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Michał Tejza, jestem inwestorem i deweloperem. Jesteśmy dzisiaj na moim projekcie deweloperskim, który już skończony został około 2 lat temu i postanowiłem podczas kontroli, żeby nagrać Wam odcinek na temat dodawania wartości. Myślę, że jest to dość ciekawy temat i warto się na tym skupić podczas wyszukiwania okazji inwestycyjnych i podczas planowania projektu. Akurat na przykładzie tego projektu ja wiedziałem, że można jeszcze zrobić coś więcej. Później Wam dorzucimy wstawki i pokażę, co zostało jeszcze tutaj wybudowane na działce, która nie była do końca wykorzystana, jednak ja podczas zakupu tej działki widziałem jej potencjał, widziałem, że można zrobić osobne wejście i jeszcze coś tam wybudować, także później Wam się z Wami podzielę, jak to wygląda na ten moment. No ale też przygotowałem dla Was jak zwykle trochę kontentu, żebyście mogli się uczyć z tych filmów, bo na tym kanale dzielę się tylko wiedzą z praktyki i mam nadzieję, że Wam się to przyda. Myślę, że feedback jest dobry, sporo osób, z którymi rozmawiam, są zadowoleni, więc to też motywuje mnie do większego nagrywania, częstszego przede wszystkim publikowania i dzielenia się moim punktem widzenia w tym temacie. Czyli zaczniemy od dodawania wartości, dlaczego to jest kluczowe. Przede wszystkim, no wiadomo, jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Chodzi o pieniądze, czyli dodawanie wartości zwiększa wartość nieruchomości, jak samo przez się mówi. I teraz są różne sposoby, jak można je dodawać i z tymi takimi 3 najprostszymi sposobami w tym odcinku się podzielę. Ale zanim jeszcze do tego dojdę, no to jest tu ważne bardzo planowanie, żeby brać to pod uwagę już podczas oglądania nieruchomości, przed zakupem, żeby mieć tą wizję, żeby no też myślę, że jest kwestia strategii, żeby wiedzieć, czego się szuka, bo tak jak się nie ma tego zaplanowanego, co można zrobić, no to też ciężko określić później ten efekt końcowy, a to jest mega ważne, żeby wycenić wartość nieruchomości. Bez tego zaplanowania, bez tej strategii ciężko oszacować przede wszystkim wartość, ale też koszta, no bo to jest 2 najważniejsze czynniki inwestowania w nieruchomości, żeby móc wycenić końcową wartość plus wszystkie koszta, które będą zawarte w tym projekcie. No i wiadomo jeszcze profit. To jest też jedna z ważniejszych rzeczy, które często inwestorzy w nieruchomościach pomijają, a uważam, że to jest klucz, żeby przy szacowaniu projektu od razu uwzględnić profit, czy to się opłaci. To już jest kwestia indywidualna, czy robicie flipy, czy tylko chcecie przygotować projekt i go sprzedać, czy chcecie robić długoterminową, bo to jest bardzo ważna kwestia, żeby zweryfikować opłacalność tego projektu. No ale to już każdy sobie musi zweryfikować to pod swoje cele, pod swój plan, pod swoją strategię i co chce osiągnąć tym inwestowaniem. Ja osobiście inwestuję długoterminowo, więc sam yield, czyli sam cash flow nie jest dla mnie głównym wyznacznikiem. Tak jak wcześniej wspominałem na innych filmach, kto oglądał, to trochę się powtórzę, ale dla mnie najważniejsze jest wyciągnięcie całego kapitału z inwestycji, z refinansowania, żeby dalej mieć nieruchomość, dalej mieć zainwestowany kapitał i móc go
mnożyć, móc go tak zwane recyklingować, żeby cały czas powiększać ten portfel nieruchomości, opłacając same odsetki. Kredyt zostaje w tej samej ilości, no ale przez inflację, która pędzi na łeb, na szyję, po prostu zyskujemy, bo te nieruchomości są coraz więcej warte, a jeszcze jeśli macie możliwość dodać wartości przez taką kreatywność, no to jest plus dla Was. Wiadomo, że najlepiej przy zakupie po prostu znegocjować cenę i to jest już Wasz profit, ale jeśli oprócz tego, że znegocjujecie cenę, dodacie tej wartości przez sposoby, które z Wami się dzisiaj podzielę, no to jest, że tak powiem, podwójny profit, bo możecie szybciej skalować to portfolio. Czyli lecimy do strategii, czyli tak jak wspominałem na początku, zaplanowanie, co będziecie robić. Czy to jest na wynajem krótkoterminowy, czy długoterminowy, czy oddajecie na lease komuś do dzierżawy, czy to będzie social housing, czy to będzie jakaś inna firma, czy może komuś na rent to rent, bo nie chcecie zarządzania. Więc to na pewno trzeba zaplanować na samym początku tą strategię, jaki będzie końcowy produkt, co chcecie tym osiągnąć, czy chcecie sprzedać z zyskiem, czy właśnie dać komuś do jakiejś firmie do zarządzania. Tych opcji jest sporo, tylko trzeba zaplanować z góry i pod to przygotować ten produkt, który chcecie dowieść. Wiadomo, z analizą wcześniejszą, bo to jest podstawa inwestowania, analiza, żeby zweryfikować, czy to, co chcecie zrobić, w ogóle będzie miało sens, czy to się opłaci, czy nie przepłacicie, bo dużo osób też przeinwestowuje, robi te nieruchomości tak sami, by chcieli mieszkać, a po prostu rynek tego nie oddaje. Ludzie nie chcą płacić więcej za to, że mają wszystkie płytki w łazienkach, czy jakieś tam dodatkowe rzeczy, które po prostu mogą nie mieć sensu. Pozwól, że przerwę Ci ten materiał, ale chcę poinformować Cię na temat możliwości współpracy ze mną. Jest ona dostępna w dwóch wariantach. Pierwszy jest to pożyczka na procent z zabezpieczeniem na nieruchomości, na inwestycji. Zaczyna się od 50 000 funtów wzwyż. Jest też możliwość współpracy ze mną na mniejszych kwotach, zainwestować 20-30 tysięcy, jednak na takie kwoty nie jestem w stanie zaoferować zabezpieczenia. Oczywiście jest umowa, ale nie ma zabezpieczenia na nieruchomości. I jest też druga możliwość współpracy, która polega na inwestowaniu w spółce, gdzie jest możliwość współpracy ze mną na zasadzie partnerskiej. Taka współpraca zaczyna się od 500 000 funtów wzwyż. I polega na tym, że inwestor pożycza pieniądze do spółki, razem robimy projekt, ja zajmuję się wszystkim od wyszukania okazji inwestycyjnej przez cały proces i inwestor po skończonym projekcie w pierwszej kolejności dostaje swoją pożyczkę z powrotem, a następnie później dzielimy się profitami wedle udziałów. Jeśli interesuje Cię ten temat, chciałbyś zacząć współpracować ze mną, zapraszam Cię na moją stronę www.tejzaproperty.co.uk, gdzie znajdziesz formularz zgłoszeniowy, w którym chciałbym, żebyś wypisał swoje dane oraz załączył wyciąg z konta bankowego potwierdzający posiadanie środków. Ja osobiście skontaktuję się z Tobą i porozmawiamy, co możemy wspólnie zrobić. Dzięki, do usłyszenia, pozdrawiam. Konkretnie moim jakby top 1 takim największym benefitem dodania wartości w nieruchomości jest zmiana układu pomieszczeń. Praktycznie na wszystkich nieruchomościach robiłem tą rzecz, czyli zmiana układu pomieszczeń i to na jednym projekcie, który już nagrywałem, nowego budownictwa, dom był na 3 sypialniane z jedną łazienką. Zmieniłem przez zmianę układu pomieszczeń na 5 sypialni z 3 łazienkami. Często po prostu są 2 salony, są kuchnie osobne. Ja to uwielbiam kuchnię przenosić do salonu, jeśli jest wystarczająco duży, robić salon z aneksem kuchennym
i sypialnię robić z kuchni, czy właśnie jeśli są 2 salony, czy jest duża jadalnia niepotrzebna, którą można użyć jako jadalnia z salonem i zrobić sypialnię. No, tych możliwości jest wiele. Dobrze mieć też architektę, który pomoże Wam zrealizować tą wizję. Ja akurat już jestem około 10 lat w nieruchomościach, więc mam tą wizję w głowie już jak wchodzę do nieruchomości i później tylko z architektem tą wizję przelewam na papier, na rysunki, żeby się zgadzało to, co chcę osiągnąć. No ale warto na to zwracać uwagę, bo to uważam, że jest jednym z takich kluczowych elementów dodania wartości. Tylko też jeszcze trzeba wiedzieć właśnie w jakich rejonach. Ja na przykład jestem tutaj w środkowej, w południowej części Anglii, gdzie nieruchomości są drogie, więc może nie są drogie, jak wiadomo, jak w Londynie, ale takie zmiany dodają dużo wartości. Jeśli ktoś mieszka gdzieś tam w Szkocji, gdzie są nieruchomości po kilkadziesiąt tysięcy funtów, może to nie mieć aż takiego sensu dużego. To też zależy od wynajmu, bo ja nie tylko robię to, żeby dodać wartości nieruchomości, ale też, żeby dodać wartości przychodów. Ja specjalizuję się w wynajmie krótkoterminowym, gdzie jest często płacone za osobę, za łóżko, więc wiadomo, jeśli jest tych pokoi więcej, jest więcej łóżek, więcej osób może spać, więc przez to jest większy przychód. Przy takich jako biznes można się starać o wycenę komercyjną jako biznes na zasadzie przychodów, więc to też może dodać wartości. No i warto brać to pod uwagę. Czyli zmiana układu pomieszczeń jest to taki top 1 z mojego punktu widzenia. I to tak czy niezależnie, czy to jest wynajem na pokoje, czy wynajem właśnie krótkoterminowy. Wiadomo, że przy singielecie może aż tak dużo to nie zmienić, no ale samo to, że podniesie wartości do nieruchomości, dla mnie to akurat ma kluczowe znaczenie. Kolejny przykład, czyli rozbudowa lub dobudowa. I tu jest pytanie, czy macie na to wiedzę, czas doświadczenia, czy macie kapitał. Nie zawsze się to opłaci, a szczególnie zauważyłem, że na północy może to nie mieć sensu, bo jeśli wydacie za dobudówkę czy za rozbudowę 30 tysięcy funtów, a nieruchomość urośnie o 30 tysięcy czy 40, to rzeczywiście może nie mieć to sensu, bo prawdopodobnie za te pieniądze możecie wsadzić w depozyt i kupić kolejną nieruchomość bez tego większego zarządzania całego tego mesu, więc to wszystko zależy od personalnej sytuacji, od strategii, lokalizacji. U mnie się to opłaca, bo ja zrobię powiedzmy dobudówkę za 50 tysięcy, a doda wartości 100 czy 120, więc w moich rejonach ma to sens. Właśnie akurat do tej dobudowy jesteśmy na tym projekcie deweloperskim. Był wcześniej miejsce garażowe, miejsce na garaż. Ja w tą płytę fundamentową rozbudowałem, ociepliłem i zrobiłem budynek biurowy, który jest możliwość przekształcenia na użytkowy. Ma około 6 metrów długości, 3,5 metra szerokości, więc no taki, że tak powiem, ponad 20 metrów kwadratowych użytkowe. Mała kawalerka, studio może z tego być. Na razie jest to biuro, ale robimy wszystkie regulacje budowlane, spełniamy pod rezydencką nieruchomość, więc to jest kwestia później zmiany użytkowości. No i można to wszystko dobudować, że tak powiem, zaplanować. Czy robicie dobudówkę, czy robicie właśnie garaż, przekształcacie na rezydencki. No warto się zastanowić, co możecie zrobić, co jesteście w stanie zrealizować, ale przede wszystkim, czy się to opłaci, bo w południowej części Anglii takie rzeczy mają dużo większe zapotrzebowanie, ale też ma to sens niż gdzieś tam na przykład w York, gdzie są domy po 100 tysięcy funtów i jeśli mielibyście zrobić dobudówkę za 40, no to niekoniecznie ma to sens po prostu. Czyli rozbudowa i dobudowa i to jest dość
szeroki wachlarz, czy to jest rozbudowa o przekształcenie poddasza na użytkowe, czy garażu na użytkowe, czy właśnie zrobienie dobudówki, czy wybudowanie osobnego wolnostojącego biura, czy jakieś garden roomu, które można zagospodarować. Myślę, że to jest dość popularne się zrobiło od czasu, kiedy jest ten permitted development i można na zgłoszenie teoretycznie zrobić taki budynek. Nie wszędzie, bo akurat ja już się spotkałem 2 razy, zgłoszenie mi odrzucili, musiałem się starać o full planning permission, bo działka była krótka, dość mała. Jeśli wchodzi to na mniej więcej połowę za wymiarów działki, no to trzeba składać full planning permission, pełną aplikację do urzędu na uzyskanie zgody na wybudowanie takiego budynku, ale jednak dalej uważam, że to warto, bo to są powiedzmy około 1000 funtów architekt, rysunki plus aplikacja, a jednak te miejsce jeszcze, jeśli jesteście w stanie zrobić to w jakiś sposób samemu, czy macie kogoś, kto zrobi wam to w dobrym budżecie, to w zależności od lokalizacji na pewno ma to sens. A przede wszystkim może podnieść około 30% wartości z wynajmu. Ja tu mam porównanie, że taki biuro czy studio będzie przynosić 10 000 funtów rocznie zysku, co daje dużo, bo nie dość, że podniesie wartości nieruchomości do całego tytułu, no to jeszcze w zależności od rodzaju wynajmu i lokalizacji może podnieść duży przychód. Więc ja uważam, że ma to sens, a szczególnie akurat mi się tutaj bardzo to podpasowało, bo robię projekt deweloperski za rogiem i podczas budowy domu przy okazji buduję takie studio. Czyli drugi podpunkt to była rozbudowa i dobudowa. I trzecie, co uważam jest, dlatego top 3 takie przygotowałem, które jest moim zdaniem najważniejsze. Chociaż jeszcze wracając do tej rozbudowy i dobudowy, to najbardziej przynoszą profity pokoje, wiadomo, nie? Że pomieszczenia, gdzie można spać, najwięcej wartości dodają. Później są łazienki, kuchnie, salony. No, czasem trzeba patrzeć też na nieruchomości w okolicy, bo może być jakaś nieruchomość na ulicy, kilka domów dalej, która przez to, że miała na przykład duży salon z kuchnią i łazienkę, podniosło dużo nieruchomości, więc warto zawsze zrobić taki research i zweryfikować, jak to wygląda. Żeby nie przedłużać, tylko dać wam jak najwięcej kontentu, przechodzę do trzeciego podpunktu, czyli zmiana użytkowania nieruchomości. To jest dość obszerny temat, bo można zmienić użytkowość z rezydenckiej na komercyjną, czyli właśnie z nieruchomości C3 standardowego domu na C4, czyli wynajem krótkoterminowy, czy również na pokoje przy większych nieruchomościach to też można zmienić użytkowość. Kwestia właśnie tego dodania wartości, że przez zmianę użytkowości można dodać dość sporo przychodu. I tak samo działa to wartości nieruchomości. I tak samo działa to w drugą stronę, kiedy właśnie macie biuro jako komercyjną, możecie przenieść na rezydencką jako zamieszkałe, więc tutaj w dwie strony można to przekonwertować, zmienić użytkowość, trzeba sprawdzić, czy warto. No bo jak macie zmianę użytkowości na C4 pod wynajem krótkoterminowy, zawsze banki lepiej patrzą na tą wycenę komercyjną, że to nie jest zwykły dom, tylko to jest biznes, więc z mojego doświadczenia ma to sens, ale to już sami musicie sprawdzić do waszej strategii, do waszej sytuacji, do waszej lokalizacji, jak to będzie działało. No bo takie właśnie zmiany użytkowania biura, które powiedzmy, nie wiem, zarabia 500 funtów miesięcznie, a przekształcenie użytkowość na mieszkalne i może zarabiać 1000 funtów czy półtorej, no to jest zmiana, różnica przy przychodach regularnych, ale też wartość nieruchomości. Zawsze nieruchomości, które można zamieszkać, jest więcej warta,
No chyba, że to jest specyficznie jakiś biznes taki wynajem krótkoterminowy, gdzie przynosi jeszcze większe dochody. Także to są takie 3 podstawy, które uważam, że są kluczowe, dlatego dla Was przygotowałem ten materiał, żeby się z Wami podzielić na ten temat. Kwestia jeszcze, jak wybrać najlepsze rozwiązanie, no to tak jak wspominałem, wszystko zależy od celu, co chcecie osiągnąć, czy to jest tylko lokata kapitału, żeby nie zarządzać tym, czy chcecie być bardziej w nieruchomościach, tylko się tym zajmować. Ja akurat zajmuję się tylko nieruchomościami i szukam takich rzeczy kreatywnych, gdzie można rzeczywiście wycisnąć jak cytrynę tę inwestycję i na tym się skupiam. Nie chcę zajmować się singletami, gdzie teoretycznie jest lokata kapitału, nie ma dużo zarządzania. Jednak ja nie widzę tam pieniędzy, wolę być bardziej zainteresowany tym biznesem. Dużo rzeczy też deleguję do mojego zespołu i do osób, z którymi współpracuję, więc myślę, że można to rozwiązać jak się chce. Mam nadzieję, że wyciągnęłaś z tego filmu jakąś wartość dla siebie. Jeśli tak, to daj łapę w górę, komentarz dla zasięgu. Jeśli masz jakieś pytania, to śmiało w komentarzach również pytaj, postaram się odpowiedzieć przy najbliższej okazji. Dziękuję za Twój poświęcony czas. Zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego odcinka oraz innych odcinków na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Cześć.